tym odcinku o systemie F&Home Radio zajmiemy się budową i konfigurowaniem scen świetlnych. Użyjemy modułu PWM3, czyli modułu 12V do sterowania LEDami, a do budowy scen świetlnych użyjemy sterownika SX553. Tak to będzie wyglądało w konfiguratorze. To jest moduł PWM3, sterownik SX553, koder i dekoder, ikony dotykowe, osiem sztuk oraz sterowniki LEDów. Gdy dodamy połączenia, to już ten układ wygląda bardziej skomplikowanie, ale wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Zaczynamy od uruchomienia nowego projektu. Nazywamy go klikamy Utwórz. Pojawiła nam się czysta zakładka Strefa 1. Możemy zmienić tę nazwę, ale zostawimy na razie ją tak jak jest. Dodamy teraz moduł do konfiguratora. Przeciągamy F&Home Radio na pulpit i teraz musimy nacisnąć przycisk programowania na sterowniku. I po chwili mamy już zarejestrowany moduł w konfiguratorze. Dodamy teraz ikony dotykowe do sterowania tym modułem. Będą to symbole żarówek. Wybieramy wariant z suwakiem, aby mieć możliwość regulacji natężenia oświetlenia. I tak postępujemy dla 3 kanałów tego sterownika. W najprostszej wersji sterowania podłączaliśmy ikony żarówek do sterownika i można było w ten sposób sterować oświetleniem. Ale aby skonfigurować sceny świetlne, należy użyć sterownika scen świetlnych SX553. Element posiada prosty i rozszerzony tryb pracy. My użyjemy trybu rozszerzonego. Sterownik SX553 to rozbudowane narzędzie do tworzenia scen świetlnych. Do każdego z wyjść ściemnialnych można równolegle podłączyć dowolną ilość modułów sterujących oświetleniem. W naszym przypadku będzie to moduł PWM3, ale można podłączyć także moduły D1S2 czy D2S2. Posiada on selektor scen świetlnych, który umożliwia zdefiniowanie poziomu oświetlenia i pozycji rolety dla 7 scen. Oświetlenie może być załączane automatycznie po wykryciu obecności przez czujnik ruchu
lub ręcznie za pomocą przycisku lub pilota. Ikon dotykowych kontrolek nie podłączymy teraz bezpośrednio do sterownika, do modułu, a podłączymy go poprzez sterownik SX553. Wyjścia z żarówek przyłączamy do wejść procentowych sterownika. Wyjścia oświetlenia przyłączamy do 3 kanałów modułu PWM3. Możemy teraz już sprawdzić, jak tak zbudowany układ będzie działał w praktyce. Przy okazji skonfigurujemy sobie panel w smartfonie. Aby zatwierdzić wprowadzane zmiany, należy nacisnąć przycisk Uruchom w konfiguratorze. Uruchamiamy aplikację F@Home w smartfonie. Tutaj mamy projekt z początku filmu. Aby go zmienić, wchodzimy w tryb edytora. Klikamy Dodaj i teraz pojawią nam się tylko te 3 ikony z projektu. Zaznaczamy i dodajemy. Wychodzimy z trybu edytora i możemy teraz już przy pomocy tych ikon sterować taśmą LED. Czyli mamy taką samą sytuację jak w najprostszym sterowaniu oświetleniem. Każdy etap naszej pracy będziemy w ten sposób sprawdzać, czyli gdy dodamy jakiś element do projektu w konfiguratorze, to sprawdzimy sobie, jak to wygląda w praktyce. Wracamy teraz do konfiguratora i dodamy do projektu ikony dotykowe, które będą obrazowały nam poszczególne sceny. Wybieramy cyfry 1, 2, 3, 4. Tryb prosty, czyli każde naciśnięcie będzie powodowało wyłączenie lub włączenie sceny. W oparciu o sterownik SX553 możemy zbudować 7 scen świetlnych oraz wyłączenie sterownika. Dodamy jeszcze 3 ikony: rano, wieczór i noc. Należałoby teraz podłączyć panele do odpowiedniego wejścia w sterowniku. Ale do tego wejścia możemy podłączyć co najwyżej 2 panele. Aby to zmienić, należy użyć elementu logicznego kodera wyjść binarnych na liczbę.
Koder wyjść binarnych na liczbę posiada symbol SX831. Posiada 8 wejść binarnych oraz wyjście bajtowe. Koduje sygnał z wejścia binarnego na wartość liczbową wyjścia bajtowego. Czyli na przykład jak włączymy panel numer 4, to koder odczyta to jako jedynkę binarną, czyli włączone, a później zamieni na odpowiednią liczbę, a sterownik rozpozna to jako odpowiednie ustawienie sceny. I scena zostanie wywołana. Koder ma 8 wejść. Ostatnie przeznaczone jest dla ikony wyłącz. Dodamy ją teraz do projektu. Wyjście z kodera przyłączamy do wejścia w sterowniku o nazwie pilot. Wprowadziliśmy sporo zmian, dodaliśmy ikony dotykowe poszczególnych scen. Sprawdźmy zatem, czy taki projekt będzie działał. W aplikacji mobilnej przechodzimy do trybu edytora. I teraz dodajemy te ikony, które stworzyliśmy w projekcie. Pojawiły nam się wszystkie ikony, które są w projekcie. Zaznaczamy je i dodajemy. Wychodzimy z trybu edytora i teraz sprawdzamy, czy możemy przy pomocy tych istniejących ikon sterować taśmą RGB. Jak widać, nie możemy. Aby to zmienić, wchodzimy z powrotem do konfiguratora i w sterowniku musimy zaznaczyć opcję dla użytkownika. Obok sterownika pojawi się symbol ołówka, co oznacza, że możemy teraz ustawić poziomy oświetlenia poszczególnych scen. Klikając w ikonę danej sceny, zmieniamy natężenie oświetlenia poszczególnych kolorów. Sceny wprawdzie możemy ustawiać, ale jak widać, ani nie jest zaznaczona odpowiednia scena, którą chcemy, a także nie widzimy, jaki jest poziom kolorów w poszczególnych scenach.
Sceny wprawdzie się zmieniają, ale na ikonach żarówek nie widzimy poziomu oświetlenia poszczególnych scen. Aby ikony żarówek wyświetlały aktualny stan poszczególnej sceny, należy potwierdzić sygnał ze sterownika PWM3, czyli połączyć wejście ze sterownika z wejściem do poszczególnych kolorów. Teraz, gdy uruchomimy poszczególną scenę, to ikony żarówek będą pokazywały aktualny stan taśmy RGB. W dalszym ciągu nie mamy potwierdzenia, która scena jest w danej chwili załączona. I tak samo jak w przypadku modułu PWM3, musimy potwierdzić, która z ikon jest w danej chwili włączona. W tym celu użyjemy dekodera liczby na wyjście binarne, czyli będziemy mieli informację, gdy scena będzie załączona w postaci świecącej ikony w aplikacji mobilnej. Liczba będzie zamieniona na 0 lub 1, czyli ikona włączona lub ikona wyłączona. Sygnały z dekodera podłączamy do poszczególnych ikon scen w analogiczny sposób, jak przyłączaliśmy je do kodera, do tych samych numerów. I tak oto powoli metodycznie dobrnęliśmy do końca naszego projektu. Uruchomimy go teraz i dokończymy konfigurowanie poszczególnych scen. Od razu możemy zauważyć różnicę. Mamy wyświetlaną ikonę Wyłącz wszystko i teraz, gdy dotkniemy poszczególnej sceny, to jest ona podświetlona, a ikony żarówek wyświetlają aktualny stan. Możemy dokończyć konfigurowanie pozostałych scen. Teraz już wyraźnie widać, że gdy mamy załączoną scenę czwartą, to będziemy ją konfigurować. Tak samo ze sceną noc, rano i wieczór. I tak dla ikony noc ustawimy kolor niebieski. Jest on podobno przyjazny podczas snu. Dla ikony rano zielony, a dla ikony wieczór czerwony.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na sterowniku SX553 możemy jeszcze wejść w ustawienia instalatora i tam jest jeszcze parę rzeczy do pozmieniania. Ale w naszym przypadku nie było to konieczne. Konfiguracji poszczególnych scen świetnych można dokonać w aplikacji mobilnej, tak jak my to zrobiliśmy, ale można także zrobić w zakładce Zdalny dostęp. Wyświetlą nam się wszystkie ikony, które są w projekcie. Klikając w ikonę ołówka, wchodzimy w ustawienia poszczególnych scen. Jak możecie zaobserwować, są to te wszystkie ustawienia, które zrobiliśmy przy pomocy aplikacji mobilnej. Tutaj możemy to zmienić. Gdy zmieniamy sceny, zmienia się też kolor żarówek. Intensywność koloru jest zależna od intensywności świecenia. I tak samo jak to było w aplikacji mobilnej, gdy włączymy scenę wieczór, zaświeci się lampa czerwona, noc to niebieska, a rano to zielona. W ustawieniach do każdej sceny mamy przypisanych 5 obwodów. My wykorzystaliśmy 3. Konfiguracji poszczególnych scen możemy dokonać w zakładce Zdalny dostęp w konfiguratorze przy pomocy aplikacji mobilnej w smartfonie oraz za pomocą przycisków. W tym filmie nie było to pokazane. Jak widać, konfiguracja poszczególnych scen jest łatwa i to zarówno z poziomu konfiguratora, jak i z poziomu smartfonu. Zmian dokonujemy za pomocą suwaków, ustawiamy poziom oświetlenia taki jak chcemy. Zmian dokonanych w zakładce Zdalny dostęp nie musimy zatwierdzać poprzez naciśnięcie przycisku Uruchom. Wystarczy, że odświeżymy aplikację w smartfonie. Myślę, że film ten, choć trochę długi, nie znudził Was za bardzo, ale chciałem pokazać po kolei, w jaki sposób pracuje się z konfiguratorem F&Home Radio. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!